Kilka dni temu światło dzienne ujrzała nowa grafika z Gothica Remake, przedstawiająca wschodnią plażę w Górniczej Dolinie. Już na pierwszy rzut oka widać, że twórcy nie tylko rozbudowali grywalny obszar względem oryginału, ale też wprowadzili sporo nowych elementów. Szczególną uwagę przykuwają liczne wraki statków porozrzucane wzdłuż wybrzeża. Zamiast jednego okrętu, tym razem otrzymaliśmy aż 5. Co ciekawe, na pokładzie jednego z nich pojawiło się działo okrętowe. To istotna zmiana, zważywszy na to, że w pierwszym Gothicu nie pojawiła się żadna artyleria. Ta zaś po raz pierwszy dodana została w drugiej części wraz ze zmianami stylistycznymi. Dodatkowo w dodatku Noc Kruka pojawiła się szajka piratów, którzy niespecjalnie pasowali estetycznie do świata z pierwszego Gothica. Tymczasem w remake'u twórcy zdecydowali się na wprowadzenie armat już w pierwszej części. Jest to spowodowane tym, że chcą ujednolicić stylistykę i lore całej serii. Skoro w drugiej odsłonie pojawiły się działa, to dlaczego miałoby ich zabraknąć w jedynce? Innym przykładem tego podejścia jest nowy wygląd orków, który łączy ich koncepcję z dwóch pierwszych części oraz tej z trzeciej. I tutaj rodzi się pytanie, skoro twórcy chcą tak bardzo połączyć światy z całej trylogii, to czy w Gothicu Remake nie powinni pojawić się piraci? Jeszcze przed wojną z orkami, wody pomiędzy wyspą Korinis a kontynentem przemierzały niezliczone okręty należące do gildii kupieckich, takich jak Araxos. Wiele okrętów stawało się łatwym celem dla lokalnych piratów, którzy działali z ukrycia na nieznanej części wyspy. Ich główna siedziba znajdowała się najprawdopodobniej w Jarkendarze, ale niewykluczone, że mieli inne kryjówki, jak na przykład magazyn pod wieżą mgieł. Do kogo mógł należeć ten magazyn, jeśli nie do piratów? Mało prawdopodobne by był własnością królewskiej floty, bo przenoszenie cennej rudy do tak odległego i niebezpiecznego miejsca nie miałoby większego sensu. Brak odpowiedniej infrastruktury portowej również przemawia za teorią, że to właśnie piraci korzystali z tej miejscówki jako sekretnego składowiska zrabowanych towarów. W momencie, gdy wojna z orkami stała się jeszcze bardziej intensywna, a wojska królewskie ponosiły coraz to większe straty, król podjął drastyczne kroki. Skonfiskował wszystkie dostępne statki handlowe, by zapewnić transport magicznej rudy, a następnie rozkazał utworzyć magiczną barierę, która miała odciąć Górniczą Dolinę od reszty świata. Co jednak, jeśli w trakcie tworzenia bariery w dolinie przebywali piraci kapitana Grega? Mogli oni w tym czasie pilnować składowiska pod wieżą mgieł. Nie jest do końca jasne, czy mag ożywieniec, który przybywa właśnie pod wieżą, nie przebudzi się wraz z powstaniem magicznej bariery. Pojawienie się maga oraz jego ożywieńców z pewnością wystraszyłoby piratów pilnujących składowiska, w następstwie czego ci postanowiliby się przenieść w inne, bardziej bezpieczne miejsce. Niewykluczone, że okręty oraz sam magazyn zostaną w jakiś sposób powiązani z piratami. Zaś oni sami, jak pozostali pospolici przestępcy, trafiali do kolonii karnej w Korinis. Niewykluczone, że po skonfiskowaniu okrętów handlowych załoga kapitana Grega nie miała wyjścia i napadała na królewskie statki transportujące rudę lub towary na wyspę. W trakcie jednego z takich ataków kilku piratów mogło zostać schwytanych i zesłanych do Górniczej Doliny. Z kolei w Nocy Kruka poznaliśmy 16 imiennych piratów, ale ich przeszłość pozostaje dla nas zagadką. Nie wiemy, czy przed upadkiem bariery też zajmowali się piractwem. Możliwe, że niektórzy z nich byli wcześniej więźniami w kolonii. Po upadku magicznej bariery, Kruk i jego banda musieli w jakiś sposób dostać się do Jarkendaru. Z fabuły gry dowiadujemy się, że bandyci dotarli do nieznanej części wyspy przy pomocy piratów, ale kiedy zdążyli nawiązać kontakt? Jak byli członkowie starego obozu zdołali tak szybko odnaleźć piratów i nakłonić ich do współpracy? Warto wspomnieć, że nawet Straż Miejska miała problemy, aby odszukać wilki morskie, a przecież dysponowali lepszymi zasobami niż skazańcy z Górniczej Doliny. Skoro twórcy starają się ujednolicić lore całej serii, to z pewnością dowiemy się jeszcze w Gothicu Remake, w jaki sposób Kruk nawiązał współpracę z piratami. Warto wspomnieć, że nie był zwykłym bandytą, tylko prawą ręką Gomeza i nieraz wiedział więcej od swojego szefa. Z pewnością dość szybko dowiadywał się o nowych więźniach. Możliwe, że gdyby do kolonii trafili piraci, to Kruk byłby jednym z pierwszych, którzy by o tym wiedzieli. Przygotowując się na każdą ewentualność, mógł zwyczajnie nawiązać kontakt z członkami załogi Grega jeszcze w Górniczej Dolinie. Zatem mamy dwie teorie dotyczące obecności piratów w kolonii. Pierwsza. Piraci mogli znajdować się w Górniczej Dolinie jeszcze przed powstaniem magicznej bariery. W takiej sytuacji Kruk, znany ze swojej przezorności, mógł nawiązać z nimi kontakt za pośrednictwem jednego z cieni.
Pamiętajmy, że życie pod barierą było zdominowane przez walkę o przetrwanie, a każdy potencjalnie nowy sojusz był na wagę złota. Dzięki takiej współpracy, już po zniszczeniu magicznej bariery, Kruk mógł bardzo szybko zorganizować transport swojej bandy do Jarkendaru. Druga teoria. Kruk mógł mieć świadomość, że wśród nowo zesłanych do kolonii przestępców znajdują się również piraci. Jeśli tak, to z pewnością chciałby z nimi nawiązać kontakt, przewidując, że ich pomoc może się okazać przydatna w przyszłości. Kruk, jako doświadczony magnat, mógł dmuchać na zimne i wolał się zabezpieczyć na wszelki wypadek. Osobiście wątpię, że w grze zobaczymy piratów ubranych w swoje klasyczne stroje, które jednoznacznie kojarzą się z ich profesją. Jeśli piraci rzeczywiście pojawią się w Gothicu Remake, to raczej nie będą chcieli rzucać się w oczy, co wydaje się zrozumiałe z perspektywy ich stylu życia. Poza tym, jako więźniowie, mogliby mieć niemały problem, aby zabrać do kolonii kompletny piracki strój. A co wy sądzicie o pojawieniu się piratów w Gothicu Remake? Piszcie w komentarzach. Natomiast zachęcam was do zapoznania się z poprzednim materiałem, w którym przedstawiam nowości z Gothica Remake. Trzymajcie się, cześć!